Dzień dobry. Witamy serdecznie w naszym nowym programie Accenture Review TV, w którym będziemy omawiać najnowsze trendy technologiczne, spotykać się z ekspertami z rynku polskiego, żeby opowiedzieli nam różne ciekawe studia przypadków o tym, jak wdrażają te technologie, z jakimi borykają się wyzwaniami, co im bardzo dobrze wychodzi i jakie wskazówki mogą mieć dla naszych widzów i słuchaczy. A program prowadzimy my. Jowita Michalska, Digital University. I Karol Mazurek, Accenture. Muszę przyznać, że czuję dużą tremę, bo to jest nasz pierwszy odcinek, ale też dużą ekscytację, ponieważ przed nami bardzo ciekawe tematy i fantastyczni goście. A pierwszy odcinek będzie poświęcony trendom technologicznym opisanym w najnowszym raporcie Accenture Technology Vision. A rozmowę poprowadzi Jowita oraz Jacek Borek, który w Accenture odpowiada za dział technologii. Naszym pierwszym gościem jest Bożena Leśniecka, wiceprezeska Orange. Bożena, raport Technology Vision ma w tym roku tytuł, muszę przeczytać, Leaders Wanted, Masters of Change at the Moment of Truth. Orange to kilkanaście tysięcy pracowników, ty zarządzasz dużą częścią tej firmy. I jesteś kobietą, więc nie mogłam sobie dzisiaj wymarzyć lepszego gościa do zadania tego pytania. Jaką jesteś liderką? Jak dzisiaj postrzegasz przywództwo? Czy zmieniło się to w czasie, przez ten ostatni rok? Co się przestało dziać w twoim przywództwie, a co nowego wprowadziłaś? Witam serdecznie. Dobre pytanie. Faktycznie obserwuję, że przywództwo przechodzi bardzo dużą ewolucję w ostatnim roku. Aczkolwiek bez zbędnej skromności powiem, że dla mnie to dobry czas, bo ja jestem liderką czasu zmiany, czasu kryzysu, czasu, w którym po prostu dużo się dzieje. Jako człowiek, jak wiesz, jestem dynamiczna, szybka, lubię akcje i od wielu już lat hołduję takiemu przywództwu empatycznemu, angażującemu, takiemu, które daje ludziom, menadżerom, liderom, z którymi pracuję, dużo samodzielności, dużo empowermentu. W zamian oczekuję oczywiście odpowiedzialności, pełnej odpowiedzialności end-to-end, poczucia, jakby to był twój własny biznes. Jeśli chodzi natomiast o budowę zespołów, od lat również buduję zespoły w oparciu o piramidę Lencioniego, czyli podstawą jest zaufanie. Czas pandemii pokazał, że bez zaufania bardzo trudno jest liderom teraz zarządzać, bardzo trudno jest liderom znaleźć się w sytuacji, a szczególnie tym, dla których kontrola, nadzór, konieczność patrzenia na to, jak ludzie pracują, czy ludzie pracują, były ważne. Przywództwo oparte o zaufanie jest kluczem do sukcesu w tych czasach, moim zdaniem. Absolutnie tak. Musimy się stać nawet bardziej ludzcy jeszcze niż byliśmy wcześniej. Nam kobietom, powiem szczerze, tutaj prywatę lepiej to wychodzi. Wow, ciężkie wyzwanie. Naszym gościem jest dziś też Adam Marciniak, wiceprezes banku PKO BP. Adam, zarządzasz technologią w największym polskim banku. Więc pytanie, w jaki sposób w tych trudnych czasach udało ci się motywować twój zespół do tego, żeby byli efektywni, do tego, żeby byli kreatywni, żeby byli innowacyjni? Witam serdecznie, dziękuję za to pytanie. Generalnie sytuacja jest taka, że ja specjalnie nie muszę motywować mojego zespołu. Mój zespół jest bardzo mocno zmotywowany już naprawdę od wielu lat, z racji tego, że pracujemy po pierwsze w największym banku w Polsce, pracujemy w obszarze technologii, która bardzo dynamicznie się zmienia i pracujemy też z zespołem biznesowym, który jest też głodny zmian i chęci budowania czegoś, co jest innowacyjne, nowoczesne i przede wszystkim adresuje potrzeby naszych klientów. No i przede wszystkim to, że jest taki naturalny też trend, że największy bank w Polsce powinien być liderem. Ten okres takiej pandemii był okresem jeszcze większego zaangażowania, ponieważ była taka świadomość, że obszar technologii staje się jeszcze bardziej krytyczny, tylko dzięki temu, że po pierwsze zespół był ugruntowany i bardzo dobrze zgrany. Drugie, że byliśmy w cyfrowej transformacji już od jakiegoś czasu. I po trzecie, uruchamiając też na początku tego roku cały program Road to Cloud, no byliśmy uzbrojeni i przygotowani. Adam, to ja może teraz zadam pytanie, które mnie szczególnie interesuje, bo przywództwo się mocno łączy z kulturą organizacji. To jest wielka firma, która zatrudnia
naprawdę rzesze bardzo różnych ludzi. Jak wam się udaje budować tą kulturę, bo zwłaszcza dzisiaj w czasach pandemicznych, no zwinna kultura, taka otwarta, dużo szybciej adaptująca się jest niezbędna, żeby być liderem, zwłaszcza w sektorze finansowym, który jest bardzo wymagający dzisiaj. To podpowiedz trochę naszym widzom, jakie masz pomysły, koncepcje i wskazówki na budowanie takiej zdrowej kultury organizacji. To jest bardzo fajne pytanie i wcale też nie takie oczywiste. Zawsze był taki stereotyp, że było biznes i było IT. Przez ostatnie 10 lat, prawda, tam zawsze tłumaczyłem swoim kolegom i koleżankom w IT, że business first i tutaj stawialiśmy cel nadrzędny, żeby zaspokoić po pierwsze pewnego rodzaju potrzeby i głód, można powiedzieć, rozwoju w ramach biznesu, a z drugiej strony też zadbać o to, żeby te relacje były partnerskie. I to było taka pierwszy taki krok, który wykonaliśmy wiele lat temu i później jakieś 3 lata temu wykonaliśmy drugi krok, to jest tak zwany, weszliśmy już bardziej w tą transformację cyfrową, która polegała przede wszystkim na zmianie metodyki pracy, gdzie połączyliśmy te zespoły IT i biznes i też oddaliśmy pewnego rodzaju pewną odpowiedzialność za priorytetyzację zmian, odpowiedzialność za realizację zmian i też terminowość zmian. Pozwoliliśmy na to, żeby też oddać swój kawałek swojego obszaru, prawda? Fajnie jest też obserwować, jak biznes się uczy tej technologii, która nie jest łatwa, prawda? Wiadomo, że wiele osób nie skończyło w biznesie szkół technologicznych i nie ma świadomości, jak biegają bity i bajty po kablu. Natomiast widać, że jest chęć zrozumienia przynajmniej od jakiejś tam warstwy, jak to funkcjonuje, po to, żeby móc wyciągnąć lepszą wartość, budować nowe pomysły. I to zaczyna działać. Zmieniając trochę temat, wiem, że wykonaliście ogromną pracę, przenosząc cały zespół, kilkanaście tysięcy osób do pracy zdalnej. To ogromny wysiłek, ale tak naprawdę to dopiero początek. To się udało szybko, bo jesteście firmą technologiczną. Pytanie o to, co dalej, w jaki sposób sprawić, żeby te zespoły były nie tylko sprawne w takim operacyjnym wykonywaniu swoich działań, ale żeby były kreatywne. W jaki sposób jesteście w stanie wykrzesać tę dodatkową jakość, dodatkowe zaangażowanie, dodatkowe pasje z pracowników? No to, na co my postawiliśmy, żeby ludzie nie czuli się tymi robotami siedzącymi za ekranem, no to przede wszystkim komunikacja. Może nawet w nadmiarze. Od pierwszego dnia pandemii, od pierwszego dnia pracy zdalnej, a pamiętam, że 13 marca ubiegłego roku przenieśliśmy się do tego trybu, każdy czwartek alokujemy godzinę, gdzie zarząd i top menadżerowie firmy stają przed kamerami czy przed swoimi ekranami i mamy webinar z pracownikami. Tydzień w tydzień, w czwartek, 1 godzina komunikacji bezpośredniej, gdzie mówimy o najważniejszych zdarzeniach w firmie, o wynikach, o istotnych tematach, o tym, nad czym pracujemy. I to jest raczej taki 15-20 minutowy speech najwyżej, najczęściej ze strony prezesa, czasem ze strony innych członków execomu. A następnie jednocześnie pracownicy mogą zadawać pytania w trybie online i na bieżąco na te pytania odpowiadamy. Te pytania dostają od uczestników lajki i odpowiadamy w kolejności, po ilości lajków oczywiście. Mamy mniej więcej tak od 3 do 6 tysięcy ludzi na takich webinarach. Wow. Więc dość sporo. Również raz w miesiącu przychodzi każdemu na komórkę krótka ankieta, 3-pytaniowa, nazywamy ją pulsometrem, gdzie pytamy o atmosferę w zespole, gdzie pytamy o realizowane cele, rezultaty i to są 2 stałe pytania. I trzecie pytanie jest otwarte i ono się zmienia z miesiąca na miesiąc. Pytamy o rzeczy, które są w danym momencie ważne. Prowadziliśmy z kolei w piątki godzinę na własny rozwój. I o ile kiedyś te spotkania, te webinary, te szkolenia to były bardziej związane z budową kompetencji, o tyle w czasie pandemii one ewoluowały bardzo w stronę
takich elementów wsparcia psychologicznego, informacji o sytuacji pandemicznej, o szczepieniach, jak również elementy takiego well-beingu. Dobrostanu się mówi. Dobrostanu, tak, właśnie szukałam polskiego słowa. Tak jak opowiada trochę jeden z trendów raportu Accenture, każdy musi być ekspertem od technologii. My w Singularity University też mamy dzisiaj taki wątek, który pokazuje z doświadczeń z całego świata, że minimum 25% zespołów musi być, oprócz tego, co robią na co dzień, czyli oprócz bycia w marketingu, w HR-ach, w sprzedaży, gdziekolwiek, muszą być też ekspertami od technologii, ale nie takimi na poziomie totalnie basicowym, że tam mniej więcej słyszeli kiedyś o IoT, tylko naprawdę rozumieć, które technologie, gdzie się mają przydać i być jakby odpowiedzialnymi za te zmiany w firmie. Powiedz, czy się w ogóle z tym zgadzasz? To ciekawi mnie twoje zdanie na ten temat, ale też ciekawi mnie, jak pracujecie nad tym w PKO BP, bo jeśli IT ma tą odpowiedzialnością się dzielić, no to musi się dzielić z ludźmi, którzy wiedzą, o czym mówią, którzy też to rozumieją, prawda? Na początku widzieliśmy spore tarcia, gdzie jeden menadżer biznesowy nie potrafił się dogadać z programistą, prawda? Projektant nie był w stanie wymusić pewnej decyzyjności po stronie biznesu, prawda? Wynikającej też jakby z tego, że mający ten element jakby technologiczny. I tutaj bardzo dużo czasu poświęciliśmy właśnie na podnoszenie tych kompetencji i przepływ tej wiedzy. To nam bardzo pomógł nasz ostatni ten program, czyli strategia Road to Cloud, którą bardzo konkretnie zdefiniowaliśmy z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa. Chcieliśmy, żeby nie podchodzić do transformacji technologicznej w sposób taki punktowy, tylko chcieliśmy, biorąc pod uwagę, że to jest jednak największy bank w Polsce i wchodzi na zupełnie wpływa na zupełnie wody nieznane, bo tutaj jakby wykorzystanie cloudu globalnego i tak dalej. Dzięki temu, że podeszliśmy kompleksowo, pokazaliśmy całą roadmapę, ale też w ramach tej roadmapy powiedzieliśmy, że tyle i tyle osób musi być przeszkolone, tyle i tyle osób musi podnieść swoje kompetencje i to muszą być zarówno osoby w IT, ale też osoby w biznesie. Bo wiedzieliśmy, że jeżeli będzie tylko niesymetryczność, to ta relacja nie ma szans wtedy powodzenia. Ja jeszcze jeden mały wątek chciałam tu wtrącić, bo wiem skądinąd, że u was ciekawa zmiana się teraz zadziała właśnie w tym wątku, bo rozwój i edukacja bodajże raportuje w tej chwili do ciebie, prawda? Czyli ta część, powiedzmy, HR-ów nawet została przeniesiona pod IT. To jest bardzo ciekawa taka wskazówka też, jak się rynek rozwija. Możesz to trochę skomentować? Na wszystkich szczeblach widzimy, że jest potrzeba jakby wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, kompetencji, czy też adaptacji do środowiska i nie tylko właśnie technologicznego, ale też miękkiego. Pandemia spowodowała, że zmieniają się modele zarządzania. Prawda? Mieliśmy takie przypadki, gdzie menadżer po 3 nieodebranych na przykład sygnałach przez pracownika uznawał, że pracownik nie pracuje. Prawda? Były różnego rodzaju historie, gdzie musieliśmy też interweniować, żeby pomóc też menadżerom przechodzić właśnie z tego takiego trybu bardzo restrykcyjnego podejścia do jednak tego zarządzania kontekstowego, zadaniowego. I to jest ciekawe, bo zaczęliśmy taki przegląd rynku, trochę tak patrząc na to, jak szkolą i jak edukują, jak rozwijają swoich pracowników organizacje na całym świecie. Spytaliśmy naszych menadżerów też w banku, jak ta autoryzacja, znaczy jak ta edukacja, jak oni widzą tą edukację, jak chcieliby, żeby ona się wyglądała. I widzimy naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania i bardzo ciekawe trendy. Tylko to jest dopowiem, fajne, że w rozmowach właśnie ten trend, czyli rozwój świadomości technologii, wydaje się mieć największy taki efekt u ludzi, z którymi rozmawiamy o naszym raporcie. Także to bardzo fajnie znajduje potwierdzenie również w tym, o czym ty mówiłeś. Ja chcę przepłynąć do kolejnego trendu, jakim jest Anywhere, Everywhere, Bring Your Own Environment, czyli gdziekolwiek jestem, teraz mam całe spektrum możliwości do wykorzystania. I wiem z naszych poprzednich rozmów, że na przykład call center całe zdołaliście w przeciągu bodajże tygodnia lub 10 dni przeprowadzić do domów, co pewnie tydzień wcześniej wydawało się kompletną abstrakcją.
ale też bardzo mnie interesują wątki z twojej współpracy z klientami, bo odpowiadasz za cały B2B w Orange'u, a to oznacza, że masz mnóstwo też kontaktów z waszymi partnerami, biznesowymi klientami, którzy mieli podobne wyzwania. I szczególnie chciałam tu podpytać o aspekt bezpieczeństwa, no, który stał się zdecydowanie bardziej utrudniony, jak działamy z domów. Nie tak bardzo dawno, bo w roku 2015 zaczęliśmy na rynku oferować usługę dostępu do internetu opartą o światłowód. To jest 6 lat temu, czyli praktycznie każdy z nas ten czas pamięta. Ale nie pamiętacie pewnie, że wtedy nikt nie rozumiał, do czego ten światłowód w ogóle nam jest potrzebny. Dzisiaj Po bardzo co dobrze takie rozumieją. przepływności, tak? Po co w ogóle zamieniać to, co mamy, na coś innego? I ta adopcja trwała naprawdę ze 2 lata, zanim w ogóle upozycjonowaliśmy na rynku i wytworzyliśmy świadomość, że czym jest światłowód, czym się różni, jak on wychodzi naprzeciw przyszłym potrzebom, czyli potrzebom podłączania dużej ilości urządzeń, przesyłania dużej ilości danych, transmisji wideo itd., itd. Jesteśmy 5 lat później, to jest podstawowy przedmiot pożądania, więc te inwestycje wówczas które rozpoczęliśmy tych kilka lat temu, teraz okazały się zbawienne, bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, jakbyśmy zorganizowali w domach naukę 2 czy 3 dzieci, pracę 2 rodziców, plus całą tą masę użycia rozrywki w postaci streamingu. Internetu rzeczy. Internetu rzeczy nie wspominając nawet, więc to był pierwszy element, czyli ta konwergencja życia zawodowego i życia domowego sprawiła, że praca przeniosła się do domów, potrzeba była dobrego internetu. Druga rzecz, oczywiście to, o czym wspomniałaś, zabezpieczonego. Duże firmy szczególnie, ale nie tylko, mają swoje wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczenia danych, dostępu. No i te rzeczy trzeba było w domach po prostu zorganizować. Mieliśmy klientów, których w ciągu weekendu organizowaliśmy tak zwane VDI, czyli wirtualną infrastrukturę na desktopach prywatnych w domach, po to, żeby można było pracować z domu. No i może jeszcze o jednym wątku powiem. Często patrzymy na Orange przez pryzmat firmy telekomunikacyjnej, tradycyjnego telekomu, a tymczasem już od kilku lat bardzo mocno rozwijamy tę nogę ICT. W portfolio spółek, czy tego holdingu, którym jest obecnie B2B Orange'a, którym mam przyjemność zarządzać, są 4 spółki IT, które w tym czasie również miały pełne ręce roboty. Myślę tutaj o Integrated Solutions, czyli takiej spółce twardej, integratorze mocno związanym z naszym core biznesem. Myślę o Bluesoftie, czyli typowym software house'ie, który kupiliśmy w 2019 roku, ale w ramach grupy Bluesoft działa też spółka SMD specjalizująca się w rozwiązaniach billingowych i customer care'owych na technologii Oracle'a oraz w grudniu ubiegłego roku, czyli w czasie pandemicznym, również kupiliśmy spółkę, która wypełnia nam ten łańcuch wartości, który oferujemy jako partner w transformacji cyfrowej, czyli w interakcji z klientem. Myślę o Craftware'ze, o spółce CRM-owej specjalizującej się w technologii Salesforce. W związku z tym te wszystkie spółki również były przedmiotem zainteresowania naszych klientów i każda z osobna, bowiem transformacja systemów transakcyjnych, CRM-owych, automatyzacja procesów sprzedażowych to rzeczy, które nagle zaczęły się dziać bardzo szybko i tutaj zarówno Craftware, jak i Bluesoft mają swój istotny udział. 2, rozwój e-commerce'u i całego świata aplikacji, czyli domena Bluesoftu, to także czas, w którym nie tylko duże, ale i średnie firmy zaczęły mocno się interesować i nie tylko interesować, ale wręcz
implementować. No i również ten obszar, zwłaszcza w dużych firmach, w dużych korporacjach, gdzie ciągle jeszcze korowe systemy jednak do chmury nie przechodzą, więc ta twarda infrastrukturalna część dla Integrated Solutions tam była rozwijana w trybie bardziej on-premise albo miks takiej chmury hybrydowej czy hybrydowych rozwiązań. Ten rok pandemiczny to z punktu widzenia rynku ICT, telekomu i rynku ICT to także duży krok w stronę wirtualizacji rozwiązań. Software Defined Network, czyli zwirtualizowane elementy sieci, wychodzenie z takich hardware'owych rozwiązań w stronę wirtualnych serwerów czy innych rozwiązań typu wszystko jako serwis, to też czas, w którym my te modele biznesowe coraz mocniej zaczęliśmy przechodzić i uważam, że to jest przyszłość. Na pewno jest ten kierunek, my to też obserwujemy na co dzień i zapotrzebowanie na te usługi ze strony tych spółek, które kupiliście, jest ogromne, to wszyscy to obserwujemy. Natomiast teraz troszeczkę zmieniając może temat, chciałbym porozmawiać chwilę o najważniejszym ogniwie działalności banku, czyli o kliencie. Powiedz, co zmieniło się w ciągu ostatniego roku oraz jak wy w szczególności reagujecie na to, w jaki sposób chcecie tego klienta szczególnie obsłużyć w dzisiejszych czasach i w przyszłości. No tak, klient jest naszym najważniejszym ogniwem, sensem istnienia, prawda? Bez klientów nie byłoby banku. Widzimy przede wszystkim to, że klienci naturalnie migrują do środowiska mobilnego. Wierzymy, że najbliższe kilka lat spowoduje, że praktycznie całkowita interakcja będzie po pierwsze z klientem przez kanał mobilny, po drugie, jak pokazują trendy, wierzymy, że ta iteracja będzie miała też charakter bardziej kontekstowy, że klient będzie rozmawiał de facto ze swoim dostawcą usług i to nie tylko patrząc na bankowość, jak się patrzy na największych retailerów typu właśnie Alexa jest takim podstawowym czynnikiem, mamy Siri, Hey Google, Cortana, to są rozwiązania, które już definiują pewne standardy i trendy, które one w sposób nieunikniony spowodują, że to będzie preferowana forma kontaktu. Wspaniały świat, taki zamknięty ekosystem, gdzie właściwie nie pozwalamy klientowi, a właśnie tak go od siebie w dobry sposób uzależniamy, że on nie potrzebuje szukać poza ekosystemem. Ja natomiast chciałbym jeszcze trochę pociągnąć dalej temat klientów. Historycznie wielu z nich przyszło do was o lepsze łącza, być może jakieś serwery i tak dalej, czyli o takie rzeczy, które są powiedzmy bread and butter od pewnego czasu. Natomiast myślę, że zaczyna się w tej chwili ruch, jeśli chodzi o dużo bardziej zaawansowane usługi. Mam na myśli w szczególności IoT czy technologię 5G, która już jakby od słów przechodzi do coraz większych zastosowań, rozwiązań konkretnych. To jest też jeden z elementów naszego raportu, gdzie mówimy o upowszechnieniu się tak zwanych cyfrowych bliźniaków, czyli pewnego cyfrowego odpowiednika fizycznej infrastruktury. Pytanie, jak wyglądają te rozmowy, na ile ty postrzegasz w tej chwili ten trend jako temat, który rzeczywiście jest dyskutowany na rynku i za chwilę będzie miał jakieś ciekawe zastosowania? Tak, super pytanie i super trend. Bardzo, bardzo dużo w tym zakresie, powiedzmy, będzie się działo. 5G, jak wszyscy wiemy, po pierwsze zwiększy jeszcze przepływność i doprowadzi do tego, że będziemy mogli więcej danych wysyłać. Po drugie, zmniejszy opóźnienie, czyli więcej rzeczy będzie można robić praktycznie do zera, do milisekund, więc w czasie rzeczywistym będzie się mogło dużo więcej rzeczy dziać. I po trzecie, jak tych danych, po trzecie spowoduje, że gęstość różnego rodzaju urządzeń i czujników zwiększy się istotnie do 1 miliona na kilometr kwadratowy. Z kolei zwiększenie tej ilości sensorów i czujników spowoduje eksplozję internetu rzeczy, większą produkcję danych przez przedmioty, sensory, a nie przez człowieka do urządzeń czy człowieka do człowieka. I to będzie wymagało zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji, które sprawią, że to będzie świat ogarnialny, gdzie nie tylko będziemy mogli przesyłać dzięki szybkości 5G, przechowywać,
oczywiście dzięki adopcji też chmury, ale właściwie analizować, agregować, wyciągać wnioski i tłumaczyć na automatyczne działania. W grudniu bodajże podpisaliśmy z fabryką Miele w Ksawierowie kontrakt na realizację właśnie takiej fabryki nowoczesnej, zautomatyzowanej w oparciu o 5G w docelowej częstotliwości. Będziemy wspólnie realizować właśnie projekt a la Digital Ja myślę, Twins. że my musimy zrobić na temat właśnie tego typu przykładów zastosowań 5G w ogóle osobny odcinek. Ja Bo właśnie mam chciałam wrażenie, to że na samo rynku powiedzieć. jest spore zainteresowanie pomysłami, w jaki sposób tę technologię skomercjalizować i myślę, że jest duży głód właśnie różnych inspiracji i pomysłów, więc jak już macie nawet swoje praktyczne doświadczenia z tego, jak to zrobić, One za chwilę będą to praktyczne, myślę, że bo super, zaczynamy. Super. Zaczęliśmy też z łódzką specjalną strefą ekonomiczną. Również taki kontrakt podpisaliśmy w końcówce ubiegłego roku, gdzie z jednej strony ta 5G w docelowym wymiarze i z punktu widzenia łączności, connectivity, zapewnienia tej przepływności będzie realizowane, ale z drugiej strony jest to siedziba czy miejsce, gdzie zagregowanych jest bardzo dużo startupów i one właśnie są przez nas zachęcane do tego, aby tworzyć rozwiązania, serwisy, pomysły, koncepty do praktycznego zastosowania i wykorzystania 5G. I to dopiero tworzenie tego ekosystemu, tego modelu współpracy, bo praktycznie teraz nikt nie ma gotowych rozwiązań. Przedtem zacięłam się myśląc o tym, że to, co jest ważne, to jest ważne, że 5G stwarza nową możliwość budowy sieci. To nie jest sieć, to oczywiście będzie sieć ogólnokrajowa z punktu widzenia konsumentów dostępna dla każdego, ale też daje możliwość wydzielania dedykowanych dla poszczególnych fabryk, czy dla poszczególnych klientów, dla poszczególnych lokalizacji części infrastruktury sieciowej i budowania tak zwanych kampusów dla klientów, campus network, budowania prywatnej, mobilnej sieci wirtualnej. Wobec tego to są zupełnie inne możliwości, inne zastosowania, które szczególnie zastymulują automatyzację i wirtualizację po stronie przemysłu. Ja w ogóle jak mówisz o technologiach, to czasami niektórzy są trochę tym przytłoczeni wręcz, tak? Mówią, ta technologia nas coraz bardziej otacza, te wearables, te urządzenia dookoła nas. Mi się wydaje, że to jest ważne, żeby sobie uświadomić, że jest to cały czas technologia dla człowieka i ten człowiek jest cały czas w centrum. I jeżeli ta technologia przekracza pewną barierę, to przestaje być przez nas pożądana, tak? Łamie pewną naszą prywatność, czy w jakiś sposób wkracza w rejony, których nie chcemy. Także wydaje mi się, że tym takim wątkiem, który spina to wszystko, jest to, od czego wyszliśmy, czyli od tego przywództwa, od tego, że człowiek jest nie tylko jakby w centrum tej technologii, ale też jest kimś, który jakby napędza tę technologię do tego, żeby jemu służyła. Myślę, że to bardzo fajnie wyszło podczas tej rozmowy i podczas takich właśnie szczerych przykładów z życia wziętych w tym roku. Tak, jeszcze bym dodała wątek edukacyjny, o którym mówił tutaj Adam. Bo wydaje mi się, że też pandemia otworzyła głowy ludziom na fundamentalne zmiany, że one mogą się zadziać i jesteśmy w stanie się do nich zaadaptować. Zobaczcie, od tak wielu lat nie było dużych takich zmian, a teraz zostały otwarte takie drzwi i wraz z konwergencją technologiczną, o której mówiłaś, Bożena, jesteśmy w stanie złożyć to w jakąś taką dobrą całość, prawda? Więc ten skok technologiczno-społeczny właściwie dopiero dostał takiego kopa i tych wszystkich możliwości. Więc są, jeśli można tak oczywiście ująć, są w pandemii elementy, które się ewidentnie przysłużyły rozwojowi świata. Tak, ewidentnie. Możemy wykorzystać ten kryzys na to, żeby zacząć coś zupełnie inaczej, zupełnie lepiej i myślę, że tak do tego musimy podejść. Za nami pierwsza rozmowa w pierwszym odcinku naszego cyklu. Bardzo ciekawa, bardzo inspirująca. To, co dla mnie jest szczególnie
ciekawe i fajne to jest to, że zaczęliśmy od technologii, bo tematem przewodnim był raport Accenture Technology Vision, ale tak naprawdę rozmawialiśmy o ludziach, rozmawialiśmy o przywództwie w nowym świecie, w świecie po pandemii, przywództwie opartym na zaufaniu, które jest bardzo ważne w tym momencie w zarządzaniu zarówno własnym zespołem, jak i we współpracy z ekosystemem naszych partnerów. I to jest dla mnie pierwsza lekcja. Druga to, że klient ciągle jest w centrum uwagi. To, co się zmieniło, to, że klient w tej chwili jest w centrum zdalnej uwagi, bo większość procesów przeniosła się na zdalną obsługę klienta, także zdalną współpracę z partnerami biznesowymi. Z mojej perspektywy najciekawsze było to, że mimo, że rozmawialiśmy z przedstawicielami ogromnych firm, bo zarówno Orange, jak i PKO BP to organizacje, które zatrudniają po kilkanaście, bo więcej tysięcy pracowników, a jednocześnie tak dużo się tam dzieje, tak dużo możemy od nich zaczerpnąć. Praca z ludźmi, przeróżne nowe programy, łączenie ludzi od technologii z ludźmi z biznesu, cała masa nowych wdrożeń technologicznych. Dowiedzieliśmy się, jak te nowe technologie się wdraża, ale też jak zachęcić decydentów w organizacji do tego, żeby pomogli albo żeby wyrazili zgodę na to, żeby te technologie wdrażać. Moim zdaniem ten program był wypakowany wielką wiedzą, tak naprawdę można brać i stosować w swoich firmach. To, co dla mnie jest również bardzo interesujące, to, że zrozumiałem, że bez technologii, którą mamy dzisiaj, nie przeszlibyśmy tak gładko całej sytuacji z pandemią, zamknięciem w domach. Dzięki technologii firmy mogły kontynuować swoje działania, podczas gdy ich pracownicy przestali pojawiać się w biurach. Ale to, co jest najistotniejsze, to, że ta technologia nie jest celem w samym w sobie. Jest środkiem, który pozwala lepiej prowadzić firmę i lepiej współpracować z klientami. Bo w końcu w cyfrowym świecie najważniejsi są ludzie. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za tą super interesującą rozmowę i już dzisiaj zapraszam na następny odcinek. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.